Fabric jest kilka możliwości skrócenia lub uproszczenia procesu ładowania danych źródłowych. Jednym z nich jest skorzystanie ze skrótów, shortcuts, a innym mirroring baz danych. Obecnie mirroring dostępny jest dla Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Databricks i Snowflake. Dla każdego ze źródeł dostępne są osobne obiekty w Fabric. W tym filmie wyjaśnię, jak działa mirroring dla SQL Database, uwzględniając możliwości dodane we wrześniu w 2024 w zakresie zmian nazw tabel i kolumn oraz dodawania kolumn. Mirroring pozwala na replikację danych, replikuje dane do Fabric bez potrzeby budowania jakiegokolwiek procesu ETL. Mirroring nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Bezpłatna przestrzeń jest zależna od posiadanego Fabric Capacity. Przykładowo w przypadku posiadania F64 możesz mirrorować 64 terabajty danych. Dane są przynoszone do Fabric na zasadzie migawki, a następnie synchronizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dane trafiają do OneLake, do tabel Delta, a następnie są dostępne tylko do odczytu. Możemy z nich korzystać w Data Warehouse, Lakehouse, notebookach sparkowych czy budować na ich podstawie raporty w Power BI. Aby uniknąć błędów już na początku, dwa wymagania muszą być spełnione dla bazy źródłowej, z której będziemy korzystać. Ja będę korzystał z AdventureWorks DW 2022 i po pierwsze ta baza powinna być przynajmniej na poziomie 100 DTU, choć zalecanym modelem jest model vCore, a jeśli korzystamy z takiego trybu Legacy standardowego na poziomie DTU, to musi to być przynajmniej 100, a więc zapiszę te zmiany. I drugie wymaganie dotyczy serwera bazodawowego, tego logicznego serwera. Tutaj w części Security Identity musimy włączyć System Assigned Managed Identity. Zapisuję również tą zmianę. Poza tymi dwoma wymienionymi wymaganiami nie może być zastosowany Mirroring Fabric, jeśli baza źródłowa ma włączone CDC, Change Data Capture, korzysta z mechanizmu Azure Synapse Link for SQL, baza jest już mirrorowana do innej przestrzeni, do innego workspace'a w Fabricu, albo też baza i Fabric są w odrębnych tenantach Azure. Niektóre z ograniczeń związanych z konstrukcją tabel czy kolumn przedstawię w dalszej części tej demonstracji. Zabieramy się więc za tworzenie mirrora. Te zmiany zostały już tutaj skalowanie, jeszcze jest w trakcie, ale powinno się za moment zakończyć. Zaczynamy od tworzenia mirrora jako odrębnego obiektu, albo pracując w środowisku Data Warehouse na stronie domowej, wybierając sobie z tych rekomendowanych obiektów, to tu znajdziemy, zobaczmy, mirrory dla Azure SQL Database, mirror dla Databricksa, Unity Catalogu dla Snowflake'a czy Cosmos DB. Ale możemy też pracować w dowolnej innej przestrzeni, przechodząc do przestrzeni roboczej, korzystamy z przycisku New Item i tutaj również znajdziemy poszczególne mirrory. Wskazuję typ bazy. Tutaj pośród źródeł oczywiście ograniczona lista, bo wybraliśmy to już wcześniej, Azure SQL Database. Definiujemy połączenie, connection string, a więc skopiuję sobie identyfikator serwera i nazwę bazy. Tworzone jest nowe połączenie, dostępne jest uwierzytelnianie zarówno SQL-owe, jak i za pomocą Entra ID. Ja wybieram to pierwsze, a więc wskazuję nazwę użytkownika i hasło. Connect. Gdyby baza albo serwer nie spełniało tych dwóch wymagań, o które zadbałem wcześniej, w tym momencie pojawiłby się komunikat błędu w tej górnej części. Czekamy na załadowanie listy tabel.
Teraz weryfikowane są wymagania co do tych tabel. Zobaczymy, czy na któryś z nich nie pojawią się ostrzeżenia, a pojawią się. Poza ostrzeżeniem mamy błędy. Jak widać, 3 z tabel nie mogą być mirrorowane. Ten sam błąd. Te wszystkie tabele muszą posiadać klucz główny. Zresztą klucz główny oparty na indeksie klastrowym. Indeksy nieklastrowe jako klucze główne nie są tutaj wspierane i dlatego też te 3 tabele są wyłączone, nie możemy ich zaznaczyć. Podobnie tabela nie będzie mogła być zaznaczona, jeżeli używa jednego z typów, znaczy jeżeli jedna z kolumn, choć używa typu SQL variant, timestamp albo row version. Pojawia się też ostrzeżenie przy tabeli database log, to dlatego, że jedna z kolumn używa typu XML. I akurat w tym przypadku ten typ danych nie ograniczy nam możliwości replikowania tej tabeli, mirrorowania tych danych, ale ta kolumna będzie wyłączona. Ona nie będzie dostępna w Fabriku w ramach tego obiektu mirror. Do pozostałych ograniczeń, jest ich trochę, wrócę jeszcze za chwilę. Póki co przechodzę dalej, a jeszcze jedna opcja, na którą chcę zwrócić uwagę. Automatycznie mirroruj przyszłe tabele, nowe tabele, czyli jeśli utworzymy w tej bazie danych nową tabelę, ona będzie automatycznie dodana, snapshot tej tabeli będzie utworzony i zostanie on odtworzony w Fabriku. Pozostawiam więc tą opcję zaznaczoną, przetestujemy ją później. Wskazuję nazwę tego mirrora. Nie chcę, żeby ona nazywała się tak samo jak ta baza źródłowa. Dodam więc sufiks mirror. I w tym momencie rozpoczęło się tworzenie mirrora. Za chwilę będziemy mogli podejrzeć, monitorować ten proces. Sprawdźmy. Już możemy monitorować, więc za chwilę sprawdzę, co znajduje się, jaki obiekty utworzone zostały w workspace'ie. W tym momencie, jak widać, mirror running, ale żadne tabele jeszcze nie są replikowane. One są pobierane do czegoś w rodzaju landing zone i dopiero odtwarzane. Zresztą tworzone są teraz migawki całej bazy danych. Ona ma około 280-300 MB, a więc szczególnie przy tym poziomie bazy danych 100 DTU ten proces może potrwać chwilę. Zobaczmy do przestrzeni roboczej. Jak widać, pojawiło się tutaj kilka nowych obiektów. Mamy zarówno Mirrored Database, jak i model sematyczny i SQL Analytic Endpoint. Dzięki temu ostatniemu obiektowi będziemy mogli łączyć się z tym mirrorem i wykonywać zapytanie SQL. Zapytania, które możemy wykonywać, to zapytanie select, odczytujące te dane, dokonujące jakichś analiz, a także to mogą być wspomniane raporty w Power BI-u. Możemy się łączyć zarówno poprzez Analytic Endpoint i zapytania, które będziemy wykonywać w ramach tego interfejsu, bardzo podobnie, analogicznie jak w przypadku obiektu Data Warehouse, albo też możemy się połączyć poprzez Management Studio. Czekając cały czas zapewne na mirroring tych tabel, na odtworzenie snapshota, sprawdzę, jaki jest connection string i użyję go w Management Studio. Korzystam z uwierzytelniania AMFA. I w tym momencie, jak widać, poza Lakehouse'em utworzonym we wcześniejszym demonstracji, we wcześniejszym filmie dotyczącym Data Flow, widzimy już AdventureWorks DW 2008 Mirror. Sprawdźmy, czy widoczne są jakieś tabele. Już jakaś tabela się pojawiła. Zobaczmy więc, jak to wygląda z punktu widzenia mechanizmu do monitorowania tego mirrora. Przechodzę do tego głównego obiektu i to tu znajduje się Monitor Replication. Jak widać, lista tabel została już pobrana, ale trwa pobieranie danych. W momencie, kiedy zostanie ten proces zakończony, w kolumnie Rows Replicated pojawi się liczba
liczba wierszy, które zostały pobrane, no i last completed, kiedy to ostatnie pobranie, odświeżenie tych danych miało miejsce. W tym samym mirrorze będziemy widzieli synchronizację. Nie tylko odtwarzanie snapshota, tak jak w tym momencie, tylko po wykonaniu dowolnych zmian w bazie źródłowej na wybranej tabeli, ta tabela, jeśli sobie posortujemy malejąco po last completed, ta tabela będzie widoczna tutaj na samej górze. Czekając na zakończenie tego procesu, przejdę do omówienia pozostałych ograniczeń, czy też wymagań. O części z nich mówiłem już wcześniej. Na poziomie bazy danych ta baza musi być dostępna do zapisu. Nie możemy korzystać, baza źródłowa, nie możemy korzystać w niej z CDC, Azure Synapse Link for SQL i dodatkowo nie możemy jej mirrorować w jakieś inne miejsce w ramach innego workspace'a. Maksymalna liczba tabel, które mogą być mirrorowane, to 500, a jeżeli w bazie danych mamy więcej niż 500 i wybierzemy całą bazę danych, to ta lista będzie obcięta opierając się na kolejności alfabetycznej. Pewne ograniczenia dotyczące zabezpieczeń danych, część z mechanizmów nie będzie propagowana do fabryka, wymagania dotyczące sieci i bezpieczeństwa. Baza SQL-owa musi mieć włączony dostęp publiczny albo opcja, z której prawdopodobnie skorzystamy prędzej, musimy włączyć dostęp dla usług Azure. Logiczny serwer SQL musi mieć włączone System Assigned Managed Identity, to jest to, o co zadbaliśmy. Zarówno baza SQL, jak i workspace fabrykowy Fabric muszą być w ramach tego samego tenantu Azure. W moim przypadku to też jest spełnione. Ograniczenia na poziomie tabel. Tabele muszą posiadać klucz główny, ale musi być on oparty na indeksie klastrowym, to o czym wspomniałem wcześniej. Tabela nie może posiadać kolumn typu SQL variant timestamp. Pewne ograniczenia dotyczące dużych typów danych, lobów. Jeżeli zawierają więcej niż 1 MB danych, te dane będą obcięte do 1 MB w Fabriku. Tabele nie mogą korzystać z mechanizmów takich jak te źródłowe tabele, takich jak Temporal History Tables albo mechanizm Ledger. Nie możemy korzystać z Always Encrypted, tabel in-memory, baz grafowych czy External Tables. Część z ostatnich ograniczeń nie jest już aktualna, pokażę je w dalszej części, takich jak brak wsparcia dla Truncate Table, czy brak możliwości modyfikacji definicji tabeli. Ograniczenia na poziomie kolumny. Nie są wspierane kolumny obliczane, computed columns, a także kolumny korzystające z typów danych image, text, ntext, XML, JSON, raw version, timestamp, SQL variant, geometry, geography. To dlatego też w jednej z mirrorowanych tabel kolumna XML została zignorowana. Dodatkowo kolumny nie mogą zawierać spacji, ani też tych znaków specjalnych tutaj wymienionych. Jak widać, ograniczeń nie jest mało i trzeba sobie zdawać z nich sprawę podczas korzystania z tego mechanizmu. Zobaczmy, jak wygląda proces synchronizacji danych, a właściwie odtwarzania snapshota. Jak widać, status running, a więc synchronizacja działa, ale pewne wiersze zostały już zreplikowane i ten proces jest zakończony. Możemy więc przejść do testów. Zamknę monitor i przełączę się do SQL Analytics Endpoint, w ramach którego wykonujemy zapytania. Dokładnie tak samo mógłbym te zapytania wykonywać w Management Studio. Tutaj już też dostępne są z pewnością wszystkie tabele. Jak widać, wszystkie tabele są dostępne w schemacie DBO. Co prawda ta źródłowa Adventureworks DW też korzysta tylko z tego schematu, ale gdyby to był inny schemat, to ten schemat będzie dopisany do nazwy, tak jak tu widać, DBO podkreślenie, i tak wszystkie tabele w mirrorze będą w schemacie DBO. Zobaczmy zawartość jednej z tabel. Wyświetlimy sobie zawartość tabeli z produktami. DBO Dim Product. Dane są widoczne. A teraz próba skasowania
skasowania tych wierszy. Pamiętajmy, że mirror jest tylko do odczytu, dlatego otrzymamy komunikat, że instrukcje modyfikujące DML nie są wspierane w tej wersji SQL Server. Wykonajmy teraz jakąś modyfikację tabeli źródłowej, czyli przełączę się do Management Studio i tutaj otworzę połączenie z bazą AdventureWorks DW. To jest ta baza, to są te tabele, które są mirrorowane. Sprawdźmy tutaj zawartość dim product. Pierwszy wiersz został już zmodyfikowany. Dokonam więc kolejnej zmiany tego wiersza. Znaczy on został zmodyfikowany przed tą demonstracją. A więc update dim product, set English product name. Zmiana została zatwierdzona. Wyświetlam szybko zawartość tej tabeli i sortuję te wiersze według pierwszej kolumny. Zdążyłem. Ta replikacja jest faktycznie niemal w czasie rzeczywistym, near real time. To na pewno nie jest real time, dlatego że nie widzę tutaj jeszcze, zakomentuję tego delete'a, nie widzę jeszcze zmiany dla produktu ID2. Spróbujmy teraz po raz kolejny. Cały czas czekamy. Tak więc wiersze powinny być już zaktualizowane. Jeszcze jedna próba. Właściwie wiersz zawierający nazwę zmiana 2. No i ten wiersz jest widoczny. Chociaż na taką zmianę trzeba tych kilka sekund poczekać. A teraz wykonam kilka operacji, dlatego skopiuję sobie polecenia i wstawię je w tym miejscu, w nowym oknie może. Polecenie Truncate przetestujemy na innej tabeli, na tabeli DBO Prospective Buyer. Dane zostały skasowane. No i tutaj znowu wyścig z czasem, czy uda się odczytać dane znajdujące się w tabeli. Tym razem ta synchronizacja przebiegła szybciej. Kolejną tabelą, na której sprawdza Truncate, niech będzie Additional International Product Description, ale pierwsze co zrobię, to odczytam sobie zawartość tej tabeli w tym miejscu. Tyle, że musimy pamiętać, że ta nazwa jest nieco inna niż w bazie źródłowej, czyli schemat dodany do nazwy jako prefiks. Dane znajdują się w tej tabeli, tak, mamy tutaj sporo wierszy. Skasuję więc zawartość tej tabeli za pomocą Truncate'a. Wracam do Fabrika i jeszcze raz wykonuję ten select i jeszcze raz czekając, w którym momencie te dane zostaną usunięte. Udało się. Doczekaliśmy się momentu, w którym zawartość tej tabeli została skasowana. Kolejna zmiana to dodanie nowej kolumny. Tabela dim product category. Wyświetlmy sobie od razu zawartość tej tabeli w Fabriku. Tabela składa się obecnie z 5 kolumn, z czego nazwa kategorii jest w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim. Podobnie jak w tabeli źródłowej, tak, na serwerze źródłowym. Wykonam alter table dodając nową kolumnę Polish Product Category Name. Dla każdego wiersza to będzie wartość nieokreślona. Jak widać, zmiana po stronie bazy SQL-owej została wykonana. Tu jeszcze nie widać tej kolumny. W międzyczasie więc od razu kolejny test w tabeli z podkategoriami. Mamy tutaj akurat nazwę podkategorii w języku angielskim i hiszpańskim. Skasujemy tą kolumnę zawierającą nazwę podkategorii w języku hiszpańskim. Tak więc powyżej testowanie dodawania nowej kolumny, tutaj kasowanie istniejącej kolumny. Możemy przeprowadzić też test
tworzenia nowej tabeli. Pamiętamy, że na liście, wtedy kiedy konfigurowałem mirroring, na liście na dole była taka opcja, że nowe tabele mają być również dodawane do tego mirrora. A więc testuję i dodaję nową tabelę. Test nowej tabeli. Tak ona się będzie nazywać, będzie się składała z jakichś dwóch kolumn. W dalszej części dokonam zmiany jej nazwy, czyli exec, procedura sp, rename. Zamienię właśnie test nowej tabeli na test nowej tabeli, nowa nazwa. Nie wykonuję jednak jeszcze tego rename'a. Upewnię się, że tabela w pierwotnej postaci jest już widoczna w Fabriku, a więc najpierw sprawdzam tabelę z kategoriami, do której dodawałem kolumnę z językiem polskim. Została ona już dodana. Product category, Polish product category name. A przypominam, z tej tabeli z podkategoriami usunąłem kolumnę z językiem hiszpańskim. W tym momencie ona jeszcze jest widoczna. Musimy na nią chwilę poczekać. W międzyczasie spróbuję odwołać się do test nowej tabeli, nowo utworzonej tabeli. Jest. Nie ma już kolumny z hiszpańską nazwą podkategorii, jest tylko angielska. Czy nowa tabela już została utworzona? Jeszcze też nie. Zapomniałem o istotnej kwestii, przecież zmieniła się nazwa. Nazwa poprzedzona jest DBO, gotowe, a więc w międzyczasie ta tabela już została też utworzona. DBO test nowej tabeli jest dostępna. Nie zawiera danych, no bo żadnych danych do niej jeszcze nie wstawiliśmy, ale istnieje. No to teraz możemy sprawdzić, jak będzie wyglądała zmiana nazwy. Analogicznie możemy zmieniać nazwy kolumn. I teraz odwołam się właśnie do nowa nazwa. Na pewno jeszcze w tym momencie ona nie będzie widoczna, ale pojawi się za chwilę. A w międzyczasie, czekając na nią, sprawdzimy, co by się wydarzyło, gdybym próbował utworzyć nowego mirrora. Czyli przechodzę do Workspace'a, dodaję nowy obiekt, znowu to będzie mirror, Mirrored Azure SQL Database i w tym przypadku wybiorę to istniejące już połączenie, tą bazę SQL-ową, dla której mirror był wcześniej utworzony. To nie musi być ten workspace, mogą wybrać oczywiście inny workspace i również zakończyłoby się tym samym błędem, czyli co ciekawe, zostały wyświetlone najpierw tabele, ale komunikat powyżej, ta baza danych nie może być mirrorowana, dlatego że już znajduje się w Fabriku, w przestrzeni Fabrika. No to teraz sprawdźmy ostatnia rzecz, która została nam do weryfikacji, to ta nowa tabela o nowej nazwie, czyli test nowej tabeli, nowa nazwa, gotowe. Poprzednia nazwa jest niedostępna, tak? Czyli to nie jest utworzenie nowego obiektu o nowej nazwie, tylko faktycznie propogowane jest wykonanie tej procedury sp rename. Podsumowując, mirroring to z pewnością ciekawa funkcjonalność, która uprości część operacji związanych z migracją danych. Celowo używam sformułowania w tym przypadku migracji, ponieważ pamiętajmy, że mirroring nam nie zastąpi w pełni ingestu. Jeśli bowiem odwołujemy się do danych operacyjnych i otrzymujemy w Fabriku zawsze aktualny stan, tak jak w tym przypadku, bez danych historycznych, zazwyczaj istotnych z punktu widzenia analizy raportowania, w przypadku mirrora, w mirrorze zawsze posiadamy kopię lustrzaną tego, co w bazie operacyjnej, tego, co w bazie źródłowej. Co prawda w naszym przykładzie odwołaliśmy się do hurtowni danych AdventureWorks DW, a więc można założyć, że w tym przypadku te procesy zostały wykonane w systemie źródłowym i tutaj chcemy mieć odwołanie do danych jako takich. Ale prędzej ten mirror będzie użyty w Fabriku jako źródło do ingestu, tak? Czyli upraszczamy sobie ingest danych, dlatego że dysponujemy w Fabriku danymi z bazy źródłowej,
nie płacimy za nią, a przynajmniej nie płacimy, jeżeli nie osiągniemy tego limitu, co w przypadku F64, jak mówiłem, to całkiem sporo, bo 64 terabajty i odpowiednio tak jak widzieliśmy tu na tabelce, odpowiedni link do dokumentacji w opisie tego filmu, to przestrzeń, która powinna nam wystarczyć, a więc nie płacimy za ten mirror, upraszczamy sobie proces ingestu, bo właśnie do mirrora odwołujemy się. Pod warunkiem oczywiście, że ten cały szereg ograniczeń nam nie przeszkadza. Bo jak widać jest on dosyć długi, ta lista jest dosyć długa, ale można się też spodziewać, że w przyszłych, kolejnych aktualizacjach fabryka ulegnie zmianie, skróceniu. Podobnie jak brak źródła w postaci SQL Server on-premisowego może być pewnym problemem, tak? Odwołujemy się do on-premisowych SQL Server za pomocą bramy, gatewaya, ale musimy o ten proces zatroszczyć się samodzielnie, czy to opierając go na pipeline'ach, czy na dataflowach. Zachęcam do samodzielnego testowania, a wcześniej do polubienia tego filmu i subskrypcji kanału. W kolejnym filmie przedstawię, jak w Fabric możemy przetwarzać dane strumieniowe.